Cześć, Anna Jaworska, Artystycznie, warsztaty z rękodzieła. Dziś pokażę Wam, jak zrobić szalik szydełkiem. Do tej pory takie szaliki robiłam na drutach i wydawał mi się to jedyny słuszny sposób. A w tej chwili odkryłam, że jest ściek, który łudząco przypomina robienie na drutach, a jednak jest to wykonane szydełkiem. Zobaczcie. Szeroki szal, który można zrobić w 3-4 godziny. Pokażę Wam dzisiaj, jak to zrobić. Warsztaty są dla początkujących i nawet ktoś, kto jeszcze nie ma wprawy, da radę zrobić sobie takie cudeńko. Do szalika możemy zrobić też czapkę i warsztaty z robienia czapki są na moim kanale. Sobie zajrzyjcie, powstanie taka czapa robiona tym samym szydełkiem, z którego dzisiaj będziemy korzystać. No właśnie, i teraz z czego te czapki i szaliki robić? Na początek, jeżeli dopiero uczysz się szydełkowania, bardzo zachęcam wykorzystać grube szydełko i grubą włóczkę. Zaczniemy robić szalik od łańcuszka. To jest podstawa. Włóczka do koszyczka. Ach, nie zerwałam banderoli. Jednak wtedy łatwiej będzie. Włóczka do koszyczka i zaczniemy robić szydełkiem nasz szalik. Żeby nauczyć Cię robić szalik szydełkiem, zrobię tu na warsztatach krótki, mały szalik dla lalki. Lalka ma już swoją czapkę, teraz dostanie szalik. Metoda jest ta sama jak przy robieniu dużego szalika. Po prostu trzeba się nauczyć ściegu. Zaczniemy od robienia łańcuszka. Jeżeli nigdy jeszcze nie robiłaś na szydełku i to będzie Twój pierwszy, absolutnie pierwszy raz, proszę obejrzyj najpierw film Szydełko, jak zacząć. Tam dokładnie tłumaczę, jak układać palce, włóczkę i jak nauczyć się robić szydełkiem. Robimy łańcuszek. Nabieram włóczkę na szydełko i w tej chwili robię 8 oczek łańcuszka. Do dużego szalika, takiego, który Wam pokazałam, który ma 1,80 m długości i 40 cm szerokości, nabierałam 30 oczek. 7, 8. Jak będziesz robić taki szeroki, duży szal, to tych oczek musisz nabrać aż 30. Dla szalika 40 cm szerokości przy grubości szydełka 10 mm. Zrobiłam 8 oczek łańcuszka, bo tej szerokości będzie mój szaliczek dla lalki. I teraz uważaj, zrobię jeszcze jedno 9. oczko i ono już nie zalicza się do tego mojego rzędu. Ja będę w rzędzie przerabiać po 8 oczek, to 9 jakby dorabiam dla wysokości rzędu. Czyli tak naprawdę mam w tej chwili 9 oczek łańcuszka i uwaga, teraz cała tajemnica robienia tego ściegu, z którego wychodzi ładny szalik. Będziemy robić, będziemy robić półsłupki nawijane, wbijane pod jedno tylko oczko łańcuszka. I teraz uważaj, mam zrobione 8 oczek łańcuszka plus to jedno dodatkowe. Teraz nabieram włóczkę na szydełko, nabrałam i wbijam szydełko w oczko, spójrz, nie to, które jest od razu tuż za pętelką na szydełku, czyli u mnie ono, widzicie, jest różowe, mam nałożone na szydełku, następne jest to fioletowe i potem jest takie musztardowo-żółte. Więc wbijam szydełko w to żółte, musztardowe oczko, czyli nie pierwsze od razu za szydełkiem, tylko to następne. W ten sposób na szydełku mam 3 nitki mojej włóczki. Raz, 2, 3 pętelki. I przez te wszystkie 3 pętelki przeciągam włóczkę. W ten sposób. Robię to
znowu, uwaga, nabieram nitkę na szydełko, wbijam szydełko pod tylko jedną nitkę łańcuszka. W oczko, w środek w oczko, ale tylko pod jedną nitkę łańcuszka. Wyciągam włóczkę, mam 3 pętelki na szydełku i przeciągam włóczkę przez te wszystkie 3 oczka. Robię to samo 8 razy. 7, tak, i uwaga, 8 raz. Tu będzie pewna zmiana w następnym rzędzie, ale na razie zrobiłam to tak samo, czyli wbiłam w ostatnie 8 oczko łańcuszka, wbiłam szydełko, przeciągnęłam przez wszystkie 3 pętelki włóczkę, proszę bardzo. Tutaj została taka końcóweczka i ja tą końcówkę zostawiam, ponieważ planuję zrobić do szalika frędzelki. Na koniec filmu pokażę Wam, jak zrobię frędzle do tego szalika i ta końcówka już zostanie jako frędzelek do mojego szalika. I co robię teraz? Nabieramy jeszcze jedno oczko na koniec, tutaj. O, i teraz odwracamy robotę i robimy to samo z drugiej strony, tylko teraz uważajcie, od góry, jak spojrzycie, tutaj widać łańcuszek, prawda? Widać taki warkoczyk zrobiony. My będziemy się wbijać tylko w jedną nitkę, czyli nie pod całe oczko, nie w taką naturalną tutaj dziurkę, tylko jakby od góry, żeby wchodzić tylko pod to jedną niteczkę tego łańcuszka, tego naszego warkoczyka. I teraz uwaga, nabieram nitkę, to samo co robiłam do tej pory i wbijam w to pierwsze oczko. Nie liczymy tego słupka, który tutaj na końcu przed chwilą zrobiłyśmy, tylko wbijamy w kolejne oczko w ten sposób, tymi nawijanymi słupeczkami, półsłupkami, nawijane półsłupki, nawijam nitkę, wbijam w oczko w środek, od góry patrząc w środek tego łańcuszka i tylko przez jedną nitkę, tą tylną jakby nitkę robótki, przez tylną nitkę robótki przeciągam włóczkę. I w ten sposób wyjdzie nam wzór pożądany. Zaraz Wam na końcu pokażę jeszcze jedną rzecz. Chodź, niteczko. I teraz uwaga, ważna rzecz, jesteśmy w drugim rzędzie i na koniec tego drugiego rzędu zrobię coś, co będziecie już robić do samego końca po każdym ostatnim rzędzie. Czyli teraz jest jedna zmiana. Nabieram na szydełko włóczkę, tak jak do tej pory. Będę nadal robiła ten ostatni słupek, to będzie półsłupek nawijany. Z tym, że zobaczcie, nie będę wbijała szydełka od góry jakby w tylną niteczkę, tylko pod obiema nitkami, czyli całe to oczko tego ostatniego oczka w rzędzie muszę wbić w nie szydełko i obie te nitki, w tej chwili 2 nitki, to widać, mam nadzieję, obie te nitki są nad szydełkiem, wyciągam nitkę, o, widzicie, i przerabiam. Tylko jeszcze raz Wam to pokażę, bo to jest bardzo istotna sprawa dla całego wykończenia. Do tej pory robiłyśmy cały czas wbijając szydełko w środek, pod jedną nitkę szydełko, a w tej chwili przy ostatnim oczku i na zakończenie każdego rzędu w ten sposób będziecie robić, czyli nabieram nitkę, wbijam pod całe oczko, czyli pod obie niteczki, szydełko, wyciągam włóczkę, przerabiam i teraz dorabiam jeszcze jedno oczko to brzegowe. Hop, przerobione. Teraz odwracam robótkę, zaczynam trzeci rząd, czyli znowu nabieram nitkę, wbijam się w
oczko nie to pierwsze, które już stanowi mi wysokość rzędu, tylko w to, które tak naprawdę faktycznie zaczyna ten rząd. I to jest pierwsze. 6. Dobrze, że nie 30. Tutaj jest 7 i uwaga, koniec rzędu, moje 8 oczko. W tej chwili, widzicie, nabieram nitkę i nie wbijam się w środek, tylko całe to oczko musi się znaleźć nad szydełkiem, czyli wbijam w środek, w dziureczkę i tutaj mam 2 niteczki nad szydełkiem, wyciągam włóczkę, przerabiam to ostatnie oczko, no i znowu dla wysokości rzędu, hop, jedno oczko jeszcze dorabiamy. Odwracamy i zobaczcie, już zaczyna wychodzić taki pasiasty wzór. No dobrze, to ja teraz podrobię troszeczkę tej roboty. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje szalik i czapka. Miałam je na spacerze w przepiękny, ciepły, październikowy dzień. Zachęcam Was do rękodzieła. Zaglądajcie na mój kanał. Subskrybujcie mój kanał. Będziecie wiedzieć, czym wypełnić czas wolny. Warsztaty są na różne tematy rękodzielnicze. Ja tu sobie tańczę, a szalik sam się zrobił. Zobaczcie, przyspieszyłam temat. Mam tu już około 25 rzędów. I myślę, że jak na szalik dla mojej laleczki, to chyba już wystarczy. Umówmy się, że to już jest ostatni rząd mojego szalika. Zobaczcie, to jest zupełnie inaczej niż z robieniem na drutach, ponieważ tutaj nie ma jakiegoś specjalnego zakończenia. Zwyczajnie dojdę do końca, wszystkie oczka mam zamknięte i szalik będzie skończony. Zrobimy do niego jeszcze frędzelki, czyli dochodzę tu do końca. Oczko 7 w moim rzędzie to jest jeszcze w pojedynczą niteczkę, jakby w tę tylną część oczka wbijam szydełko i ostatnie oczywiście końcowe pod 2 niteczki, czyli pod całe oczko ostatnie, hop, przeciągam, no i zobaczcie, to jest tak naprawdę koniec. Odcinam sobie włóczkę, przeciągam jeszcze raz niteczkę i to wszystko. Zobaczcie, nic więcej. Jest zakończone. Tu nie trzeba żadnych słupów, wystarczy to zaciągnąć i już. Zobaczcie, tak to wygląda po zrobieniu. O, można go naciągnąć, porozciągać i warto teraz zrobić te frędzelki. Dobrze, to jak je zrobimy? To ponieważ one nie muszą być długie, myślę, że tyle co wysokość mojej dłoni mogę sobie przyjąć i w ten sposób ułatwić sobie sprawę, nawijając trochę włóczki na rękę, luźno, o tak po prostu. Nawinę sobie trochę włóczki, z której będą te frędzelki. Tak. Dobra, choć jeszcze troszkę. Jest fajna, kolorowa, więc od razu będzie efekt. Rozcinam z jednej strony włóczkę. O. Rozcinam i w ten sposób mam takie krótkie kawałeczki na frędzelki. I tutaj najwygodniej będzie użyć cieńszego szydełka. Można tego samego, którym się robiło, ale szybciej, łatwiej, wygodniej będzie wziąć cieńsze szydełko. I ja mam tu przygotowane akurat szydełko też bambusowe 6 mm. I
Najzwyczajniej w świecie przez ten ostatni rząd będę te niteczki przewlekała w ten sposób, że składam na pół, ucięty taki fragment włóczki, składam na pół, wbijam szydełko tutaj w ostatni rząd, w taką naturalną dziureczkę, która tutaj powstała. Przeciągam troszeczkę tej nitki, tą pętelkę, która mi powstała i przekładam obie niteczki przez powstałą pętelkę, tak? I po prostu to zaciągam. Bardzo prosta rzecz i już mamy 2 frędzelki. Na szalik i czapkę razem, taki duży ten szal szeroki, tak jak Wam mówiłam, 1,80 m długości i 40 cm szerokości, bez żadnego naciągania, taki po prostu wyszedł ten szal, więc na szal i czapkę zużyłam kilogram tej grubej włóczki. To jest akurat taka włóczka, no przyznam, jedna z najtańsza akrylowa włóczka, ale urzekł mnie jej kolor. Wolałabym, żeby była z naturalną wełną, z połączeniem naturalnej wełny. Niestety nie zawsze się ma to, co by się chciało. I trzeba iść czasem na jakiś kompromis. Bardzo mi się spodobały kolory i mimo, że może nie będzie to rzecz bardzo trwała, ale właściwie na te akrylowe roboty też mam swój sposób. Na końcu filmu o czapkach, najszybsza czapka szydełkiem, tam na końcu Wam pokazuję, jak ogolić sobie taki zmechacony, już znoszony szalik, sweter, czapkę. To golenie jest rzeczywiście skuteczne i ładnie można sobie odświeżyć rzecz, która się w noszeniu i w praniu trochę zmychaci. Dobra. Z drugiej strony to samo. I szaliczek jak ta lala. Szaliczek dla lali jak ta lala. Dobra. Nie ma to jak samemu się śmiać z tego, co się powiedziało. Jakie to by było proste i piękne, słuchajcie, w życiu, żebyśmy tak potrafili sami sobie opowiadać żarty i się z nich śmiać. I ostatni frędzelek, powiedzmy, że zrobiony. Teraz wyprostować, wygładzić, wyczesać, przyciąć. Dobrze. Hop. I możemy ubrać lalkę. Szalik gotowy, zobaczcie, całkiem niezły. O, może zanim jej oddam, to jeszcze go przymierzę. Chyba troszkę byłoby mi w nim zimno. Jednak musiałby być nieco szerszy. Ale zobaczcie, tu było 8 oczek przy tej grubości szydełka, 10 mm szydełko. Gdybym zrobiła 16 oczek, czyli 2 razy szerszy, już byłby szalikiem dla dorosłej osoby. Ok, zakładamy lalce szalik. Hello baby, zapnę Ci ten szalik, bo jest gruby, cieplutki i w sumie czasami sama też tak noszę moje szale, że właśnie nie okręcam ich tak na siłę wokół szyi, tylko przypinam. Spójrzcie. Szalik gotowy. Lalka wygląda na zadowoloną. Polecam Wam mój kanał. Zapraszam na następne warsztaty. Cześć!